Siema, jedni uważają ten album za słaby, inni za fenomenalny, jak to w życiu bywa. Ja jednak stoję po tej drugiej stronie barykady, gdyż uważam, że muzyka na nim zawarta jest kapitalna i do tej pory jest ze mną, a albumem tym jest Ozzy Osbourne Osmosis. Ozzy, jak wiecie, po opuszczeniu szeregów Black Sabbath w 1980 roku z powodzeniem prowadzi karierę solową. Wedle amerykańskiego magazynu Hit Parader na 100 najlepszych wokalistów heavy metalowych zostaje sklasyfikowany na 8. miejscu. 23 października 1995 roku ukazuje się 7. studyjny album pod tytułem Osmosis. Wokalistę wspomagali tacy muzycy jak Zakk Wylde na gitarze czy sam Geezer Butler z Black Sabbath na basie. Zaś w komponowaniu pomagali Lemmy Kilmister oraz Steve Vai. Krąży plotka, że Ozzy tą płytą żegnał się z fanami. Album uchodzi za najspokojniejszy, a zarazem za najbardziej melancholijny i osobisty w karierze wokalisty. I według mnie to jest jego siłą, ponieważ to są świetne piosenki, które na długie lata spustoszyły bezdroża moich zwojów mózgowych. Gitary brzmią soczyście i tłusto, dużo tutaj fajowych sprzężeń oraz świetnych hard rockowych solówek. Zakk udowodnił, kto najlepiej gra na wieśle, otóż on gra całkiem nieźle. Riffy są mocne i zapamiętywalne. Pod tymi gitarami buczy sobie fajowo cieplutki i słyszalny basik Geezera, który podbija jakość przekazu płyty. Klawisze obsługiwał Rick Wakeman, znany m.in. z udzielania się w grupie Yes, zaś za garami usiadł Dean Castonovo, który bębnił m.in. w Hardline, więc jego styl gry jest treściwy oraz konkretny, bardzo pasujący do tego spokojniejszego oblicza Ozzy'ego. Trzeba przyznać, że forma wokalna Księcia Ciemności w tamtym czasie była doskonała. Mimo 47 lat na karku śpiewał mocno i z wielkim zaangażowaniem. A taka liczba bardzo dobrych muzyków musiała stworzyć dzieło, które jest arcyciekawe i ponadprzeciętne. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to na pewno na brzmienie. Jest masywne, głębokie, ale przy tym bardzo klarowne. Po prostu zajebiste. Ukazuje siłę ukrytą w tych utworach, które w większości, przypomnijmy, są balladami. Produkcja jest czysta i odsłania każdy szczegół tych kapitalnych piosenek. Co do samej muzyki, to słychać, że klimat imprezowy Ozzy'ego już opuścił. Muzyka stała się bardziej mroczna, dojrzalsza, bardziej psychodeliczna. Zresztą co ma odzwierciedlenie również w tekstach, które są o przemijaniu, spotkaniach po tamtej stronie, pożegnaniach. Album jest bardzo autentyczny, może również dlatego, że został nagrany w całości na trzeźwo. I miał być pożegnaniem z fanami. Jednak jak wiemy, na szczęście na długie lata nie był. Dobra, to posłuchajmy fragmentów tych Ozzy'owych szlagierów. Na początku proponuję już grubasa, czyli I Just Want You. Pierwszy raz teledysk ujrzałem w Headbangers Ball i od razu zostałem wiecznym fanem tego utworu. Ozzy w nim śpiewa, że nie ma krzywd nie do naprawienia, nie ma niepodważalnych prawd, nie ma tego, nie ma tamtego. Jedynie czego pragnie to jej. Po prostu kawałek miłosny. Ale jak świetnie zaśpiewany, z genialną solówką, po prostu utwór siedzi mi przez lata w głowie i już nigdy z niej nie wyjdzie. Po prostu kocham. Denial to dość trudny do sklasyfikowania utwór. Niby ma klimat ballady, jednak balladą bym go nie nazwał. Ma dość niepokojący charakter, który tworzy trochę przetworzony wokal Księcia Ciemności. Utwór się rozwija, w środku mamy ciężki riff, zaś tekst opowiada o kreowaniu siebie, zaprzeczeniu sobie oraz chowaniu się za prawdą. Mr. Jekyll Doesn't High, główny riff kawałka ociera się trochę o muzykę Hendrixa. Dużo tutaj sprzężeń gitarowych, które nadają mu zadziorności. Ozzy zaś śpiewa wysokim wokalem, a kawałek jest dość ciężki. Tekst zaś jest o zabójcy, który czeka na śmierć, mówi, że jego Jekyll jest jawny oraz jest uczniem grzechu, który jest uzależniony od zła. Na zakończenie proponuję również balladę Old LA Tonight, w której to wygrywający fortepian sprawia atmosferę relaksu i rzeczywiście te dźwięki spokojnie przepływają sobie przez nasze uszy. Do momentu, gdy w środku dziki Zakk dał nam trochę czadu. W tekście zaś Ozzy śpiewa, że boi się przyszłości, nie wie co będzie dalej, ale ta noc spędzona z nią na pewno będzie w porządku. No i nadszedł czas na obejrzenie okładki i wkładki.
Na okładce jest czarno-biała fotografia postaci Ozzy'ego, patrząca się w niebo, gdzie na czarnym ciele podświetlonym od tyłu umieszczono oczy oraz usta Prince'a of Darkness. Wygląda to dość osobliwie, ale rzeczywiście Darkness, aczkolwiek może symbolizować, że nadal jest w formie i jest w stanie śpiewać i na nas zerkać, gdyż poprzedni album miał być ostatni ze względu na stan zdrowia. Jak wiemy, jeszcze na szczęście żyje nadal ku naszej uciesze. Na wysokości głowy czerwone imię i nazwisko twórcy oraz tytuł. Wkładka jest czarno-biała, podzielona na 7 łamów. Z jednej strony merch oraz rozmarzone foty Ozzy'ego. Po drugiej teksty do utworów. Na przedostatnim łamie informacje o artystach, gdzie i kiedy płyta została nagrana i tym podobne oraz podziękowania. Na ostatnim łamie kupon do nabywania różnych gadżetów od artysty. Na czarnej płycie CD umieszczono oczy i usta będące na torsie z okładki. Na stronie zamykającej pudełko romantyczne foto Ozzy'ego na tle gałęzi, drzew, tytuły utworów, producent oraz logo wydawcy. Muszę przyznać, że wbrew panującym opiniom ja kocham ten album. Uwielbiam go za krystaliczne brzmienie, za ciężkie riffy, za ten ciepły bas Geezera. To jest po prostu fenomenalny album, który będę słuchał do końca świata i o 2 dni dłużej. A dlaczego? Bo mogę. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!